Przestań, zanim podpiszesz ten akt ślubu, zanim samotność zmusi cię do podjęcia decyzji, która może po cichu ukraść ci spokój, majątek i wolność w ostatnich rozdziałach twojego życia. Musisz to usłyszeć. Jeśli jesteś kobietą po 60, ta wiadomość może uchronić cię przed błędem, którego nie da się cofnąć. Zostań ze mną do końca, ponieważ 5. powód, którym się podzielę, jest najczęściej ignorowany i ten, którego ludzie najbardziej żałują w moim gabinecie terapeutycznym. Jeśli to do ciebie przemawia, polub ten film i zasubskrybuj, ponieważ to, co zaraz usłyszysz, rzadko jest wypowiadane na głos. Jako terapeutka, która pracowała z tysiącami kobiet po 60, widziałam ten sam bolesny schemat powtarzający się w kółko. Schemat, który na pierwszy rzut oka wygląda na pełen miłości, ale po cichu wysysa z niego życie. Istnieje konkretna pułapka, w którą inteligentne, troskliwe kobiety często wpadają w późniejszym wieku. Nie wygląda to na pułapkę. Wygląda na towarzystwo. Wygląda jak bezpieczeństwo. Wygląda jak lekarstwo na ciszę pustego domu. Ale rzeczywistość ponownego małżeństwa po 60 roku życia często znacznie różni się od fantazji. Istnieje 5 istotnych psychologicznych powodów, dla których bycie singlem może być najsilniejszą formą samoobrony na tym etapie życia. A pod koniec tego filmu zrozumiesz, jak chronić swoje serce i przyszłość przed nieodwracalnym żalem. Zacznijmy. Nie jestem tu po to, żeby cię straszyć. Jestem tu po to, żeby wyposażyć cię w prawdy, którymi społeczeństwo rzadko dzieli się ze starszymi kobietami. Powód pierwszy. Pułapka opiekuna. Pierwszym powodem jest to, co nazywam pułapką opiekuna. W wielu kulturach małżeństwo automatycznie staje się kontraktem opiekuńczym. Kiedy wychodzisz za mąż młodo, budujesz wspólne życie. Ale kiedy wychodzisz za mąż po 60 roku życia, możesz nieświadomie deklarować, że zostaniesz pielęgniarką. Może to zabrzmieć brutalnie, ale przyjrzyjmy się psychologii starzenia. Wielu starszych mężczyzn szuka małżeństwa, ponieważ potrzebują kogoś, kto zajmie się ich zdrowiem, rutyną, wizytami lekarskimi, lekami i posiłkami. Tymczasem kobiety często dochodzą do tego etapu po dekadach opieki, wychowywania dzieci, opieki nad starzejącymi się rodzicami, a czasem wspierania byłego małżonka. To ma być czas odpoczynku. Opowiem wam o Elenie. Elena miała 64 lata. Była energiczna, aktywna społecznie, uwielbiała ogrodnictwo i podróże. Poznała 68-letniego mężczyznę, który wydawał się zdrowy i niezależny. Szybko się pobrali. W ciągu 6 miesięcy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. To nie była jego wina, ale dynamika związku zmieniła się z dnia na dzień. Elena przeszła od planowania podróży do Włoch do umawiania wizyt na dializy i przygotowywania specjalnych posiłków 3 razy dziennie. Siedząc w moim biurze, powiedziała przez łzy: myślałam, że dostanę partnera. Zamiast tego zostałam zrekrutowana do pracy, o którą nigdy nie aplikowałam. Jej złote lata stały się drugą rundą intensywnej opieki. Gdyby pozostała w stałym związku bez ślubu, oczekiwania i granice byłyby zupełnie inne. Małżeństwo zamknęło ją w roli, z której już wyrosła. Zostań ze mną, bo kolejny powód zagraża czemuś jeszcze cenniejszemu niż twoja energia. Powód drugi. Inwazja na twoją osobistą oazę. Kiedy osiągasz 60, masz już swój rytm. Wiesz, jaką kawę lubisz. Rozumiesz ciszę swojego domu. Masz kontrolę. Badania psychologiczne pokazują, że u starszych kobiet utrata kontroli nad codziennym otoczeniem jest jednym z najsilniejszych czynników wywołujących lęk i depresję. Kiedy ponownie wychodzisz za mąż, nie tylko łączysz serca. Łączysz nawyki sprzed dekad. Pracowałam kiedyś z kobietą o imieniu Sara. Miała spokojne, pięknie urządzone mieszkanie. Wyszła za mąż za mężczyznę, którego znała od lat. I on się wprowadził. Nagle telewizor grał głośno od rana do wieczora. Krytykował sposób, w jaki ładuje zmywarkę. Chciał wymienić meble, które starannie dobrała. Mogą się wydawać drobne, ale dla Sara były poważnym naruszeniem. Powiedziała mi: czuję się jak gość we własnym domu. Na tym etapie życia dom jest twoją twierdzą. Ponowne małżeństwo wymaga opuszczenia mostu zwodzonego i oddania kontroli.
Czy towarzystwo jest warte utraty azylu? Trzymaj się tej myśli, bo kolejny powód dotyczy osób, które kochasz najbardziej. Powód trzeci. Wojna o spadek. Możesz pomyśleć, mamy intercyzę, więc wszystko jest w porządku. Ale jako terapeutka zajmuję się emocjami, nie tylko dokumentami prawnymi. Emocjonalny wpływ ponownego małżeństwa na dorosłe dzieci może być gwałtowny. Nowe małżeństwo często wydaje się zagrożeniem dla systemu rodzinnego. Nawet wspierające dzieci mogą potajemnie obawiać się, że ich emocjonalny i finansowy spadek zostanie odebrany. Przyjrzyjmy się Margaret, bogatej wdowie, która ponownie wyszła za mąż za mężczyznę o mniejszych zasobach finansowych. Jej dzieci nabrały podejrzeń. Wizyty stały się rzadkie. Uroczystości rodzinne stały się napięte. Czuli, że muszą chronić swoją matkę. Margaret była uwięziona pomiędzy broniąc męża przed dziećmi i broniąc dzieci przed mężem. Stres podniósł jej ciśnienie krwi i zniszczył bliskość, którą kiedyś łączyła ją z rodziną. Zbyt późno zdała sobie sprawę, że zachowanie rodzinnego spokoju jest cenniejsze niż pierścionek na palcu. A jeśli sama presja rodziny jest zbyt silna, czwarty powód uderza w samą tożsamość. Powód czwarty. Tłumienie samopoznania. Wiele kobiet po 60 roku życia wchodzi w fazę, którą psychologowie nazywają indywiduacją. Czas odkrywania siebie poza byciem żoną lub matką. To duchowe zrzucenie starej skóry. Małżeństwo z definicji tworzy my. Wymaga kompromisów. Gdzie jeść? Kiedy spać? Gdzie iść? Pamiętam Patrycję. Po śmierci pierwszego męża zaczęła malować. Dołączyła do grup turystycznych. Poczuła wolność, której nie znała od młodości. Potem wyszła ponownie za mąż. Nie z miłości, ale ze strachu przed samotnością. Jej nowy mąż był miły, ale nie lubił sztuki i nie mógł chodzić po górach. Powoli Patrycja przestała malować, ponieważ wolał oglądać filmy razem. Przestała chodzić po górach, bo czuła się winna, zostawiając go samego. My pochłonęło ja. Gdy była gotowa do lotu, jej skrzydła zostały podcięte. Ten etap życia należy do ciebie, twojej duszy, twojego rozwoju. Nie zamykaj się w klatce tylko po to, żeby ktoś mógł usiąść obok ciebie. Powód piąty. Iluzja, że wszystko będzie lepiej. To najniebezpieczniejsza iluzja ze wszystkich. Uczy się nas, że bycie w związku partnerskim jest zawsze lepsze niż samotność. Społeczeństwo to promuje. Przyjaciele to utwierdzają. Ale powiem to jasno. Jedyne, co gorsze od samotności, to bycie w związku małżeńskim i ciągłe poczucie samotności. Drugie i trzecie małżeństwo ma znacznie wyższy wskaźnik rozwodów. Dlaczego? Bo bagaż emocjonalny jest cięższy. Opowiem wam o June. Miała 65 lat i wyszła za mąż za mężczyznę, którego poznała w internecie, bo nienawidziła jeść kolacji sama. Powiedziała sobie, przynajmniej będę miała kogoś. Miesiące później odkryła, że jest emocjonalnie zamknięty, skryty w sprawach finansowych i ciągle krytyczny. W moim biurze wyszeptała, kiedyś byłam samotna, ale spokojna. Teraz jestem samotna, niespokojna i uwięziona. Małżeństwo nie leczy samotności. Więź tak. A więź nie wymaga prawnych ani finansowych ograniczeń. Wniosek. Chroń swoje serce. Jaka jest więc alternatywa? Czy to oznacza życie w samotności na zawsze? Oczywiście, że nie. Najzdrowsze i najbardziej energiczne starsze kobiety, jakie znam, umawiają się na randki. Mają towarzyszy, mają kochanków, ale same trzymają klucze, swoje konta bankowe, swoje nazwiska. Mężczyzna staje się miłym dodatkiem, a nie fundamentem. Zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech. Poczuj przestrzeń wokół siebie. Ta przestrzeń należy do ciebie. Zasłużyłeś na nią. Przetrwałeś dla niej. Nie poddawaj jej strachowi. Jeśli ta wiadomość przyniosła ci ulgę, jeśli przypomniała ci, że nie potrzebujesz małżeństwa, żeby być w pełni sobą, to moja praca jest skończona. Ale jedno ostatnie ostrzeżenie. Istnieje pewien typ mężczyzny, który celuje w kobiety szukające miłości po 60. Jest czarujący. Działa szybko. Wie dokładnie, co powiedzieć. W następnym filmie ujawnię czerwone flagi, które każda starsza kobieta musi zapamiętać, umawiając się na randki.
Nie możesz tego przegapić. Polub ten film, zasubskrybuj i chroń swoje serce. Chroń swój spokój. Zasługujesz na jedno i drugie. Do zobaczenia w następnym filmie.